Zawsze takie zdanie mówimy na początek, żeby było śmiesznie, ale dzisiaj jest sobota, więc na pewno nikt tego nie słucha, bo śpicie. Dzień dobry! Witam bardzo serdecznie w sobotę w kolejnym odcinku fenomenalnej serii Jeszcze 5 minutek. Jest dzisiaj sobota i co prawda wiem i dlatego mam trochę mało energii, bo większość z Was i tak tego nie będzie słuchać. Znaczy jak słuchasz, znaczy, że nie mówię do Ciebie, ale chodzi o to, że jakoś tak zauważyłem, że w sobotę jest mniej wyświetleń. I tak jakoś mniej słuchacie. Tak jakbyście spali albo coś tam robili w sobotę, no niby to zrozumiałe, ale to można po południu obejrzeć, tak? Więc jakby zachęcam mimo wszystko do sobotniego oglądania Jeszcze 5 minutek. Ciekawostka. Dzisiaj wracamy do ptaszków, a raczej nawet ptaków, bo to nie będzie ptaszek, tylko takie w sumie ptak, chociaż też nie jakiś wielki. Otóż dzisiaj ciekawostka o pustułce. Pustułka, zwana z łaciny Falcotinunculus, to jest taki mały drapieżnik z rodziny sokołów. I tenże drapieżnik ma bardzo ciekawy sposób czajenia swoich ofiar. W sensie jak to soku, nie? Tam lata i tam patrzy jakby tam kogoś jakiegoś, on tam je takie oczywiście jakieś gryzonie, nie? Takie tam jakieś myszy, tam jakieś, nie? O, chomiki na przykład, nie? Jeżeli komuś się chomik urwie z domu na imprezę, jakąś nie wróci potem na noc, to sokół, w sensie pustułka, potrafi go wyczaić. Ale co jest najciekawsze? Otóż pustułka, oprócz normalnego patrzenia, czyli tego, co my wszyscy mamy, nie, że widzi tam, co się dzieje na świecie, to pustułka widzi również w paśmie, to się nazywa pasmo, nie? W paśmie ultrafioletu. Co to oznacza? To oznacza, że na przykład jeżeli idzie jakiś gryzoń i, no przepraszam za brutalność tego, co mówię, na przykład oddaje mocz, to jemu się ten mocz świeci. W sensie ten sokół to widzi, że mu się to świeci. I zazwyczaj jeszcze oczywiście jak gryzoń tam oddaje ten mocz, no to tam se wlezie łapą w taki mocz, nie? I potem jak idzie, taka tam na przykład taki chomik, o niech będzie, że chomik sobie idzie i właśnie ma tam łapy umoczone w tym swoim moczu, no to robi taką ścieżkę. I co ciekawe, ta pustułka po prostu widzi, nawet jak już nie ma tego gryzonia, to widzi świecące właśnie stopy odbite tego gryzonia, ale co jest w ogóle już ekstra, ona nie tylko widzi, że się świeci, ale ona potrafi też ocenić, ma jakiś taki tam komputer w głowie, jakby jak dawno przechodził ten ktoś, oczywiście chodzi właśnie o intensywność świecenia, kiedy to było, czy tam ich było dużo, czy mało, w sensie, i co najważniejsze, czy to jest taka ścieżka, która się powtarza, więc nawet jakby jakiś chomik, nie, po prostu szedł zawsze po swoich śladach, czyli żeby były zawsze tylko jedne ślady jego stóp, to pustułka potrafi wyczaić, jakby z jaką częstotliwością one tam chodzą. Dlaczego to jest jej potrzebne? Dlatego, że ona, jak gdzieś tam siedzi, znaczy ona, w sensie sokół, czyli pustułka, bo tu nie wiadomo co mówić, taka ona czy on, pustułka, sokół, jak siedzi tam gdzieś, to ona po prostu ma w mózgu taki komunikat. Jak zobaczy, że tam się dobrze świeci, to jej się pojawia taki komunikat: siedź tutaj i czekaj, bo tutaj będą przechodzić. Albo jak widzi właśnie marne te ślady, tylko raz się pojawiające o małej intensywności, to natychmiast w jej głowie się pojawia informacja: tutaj nie siedź, bo tutaj po prostu może raz na pół roku jakiś po prostu pijany chomik przejdzie, bo akurat mu się zbłądzi, ale nie chodzi ten normalnie. Czyli to nie jest normalna chomicza droga do domu. I ona po prostu w związku z tym nie marnuje czasu, dlatego że ona wie, czy gdzieś czekać, czy nie czekać, nie? I to jest ciekawostka na dzisiaj. Otóż, bo podobno też niektórzy lubią, kiedy mówię otóż. Otóż, jakby to można było przełożyć na duchowe życie? Ja myślę, że ten system działania pustułki, czyli innego sokoła, to jest bardzo ciekawa rzecz duchowo. No bo my mamy mnóstwo takich rzeczy, w których się jakby uwiązujemy, no właśnie, czasem bardzo sensownie, a czasem zupełnie bez sensu. Że na przykład uczepimy się jakiejś takiej myśli w głowie, że coś musimy robić, albo na przykład w kimś się zakochamy. No tutaj to oczywiście dochodzą jeszcze uczucia, więc to jest coś innego. To nie chodzi mi o uczucia, tylko bardziej o takie kwestie właśnie pewnych wyborów, pewnych decyzji, pewnych myśli, które mamy. Że czegoś się uczepimy, że coś muszę mieć, z kimś muszę być, jakiś muszę być, coś muszę osiągnąć. I potrafimy po prostu zmarnować 5 lat życia, 10 lat życia i potem się okazuje, to było w ogóle zupełnie po nic. I oczywiście po 10 latach sobie mówimy:
No jakby, no przecież wiedziałem, że to jest po nic, ale jakoś tak nie byłem w stanie się uwolnić od tego. To już w ogóle standard. Ja wiem, że to jest trochę inna jakby rzeczywistość, bo tam dochodzą emocje, ale właśnie w takim budowaniu związków przedmałżeńskich. Znaczy, jak spotykam po prostu pary narzeczonych, które są ze sobą od, nie wiem, 6, 8, 10 lat, nie zrobiły oczywiście jeszcze kroku do małżeństwa i w ogóle to bardzo dobrze, bo zazwyczaj się zupełnie nie nadają do tego, żeby być razem, no ale właśnie od 8 lat się wożą z taką myślą, no być, nie być i tak dalej. I to oczywiście dotyczy wszystkiego w naszym życiu. Ja ciągle się uczepiam jakiejś myśli na przykład, że coś powinienem robić, albo jakiś powinienem być i potem po prostu osiągam to przez rok, a to jest mi zupełnie do niczego niepotrzebne. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, ja wiem, że jest sobota i może nie chce się robić, nie chce się nic poważnego robić, ale żebyśmy spróbowali pomyśleć, żebyś spróbował pomyśleć, spróbowała pomyśleć, czy może jest takie coś, co się wkręciłeś w jakieś myślenie i nawet, błagam, zostawmy te związki, bo to oczywiście wszyscy od razu o tych związkach będziemy myśleć. Nie. Tylko jakieś decyzje, jakieś roboty życiowe, jakieś plany, jakieś ideały, jakieś rzeczy, które chcesz osiągnąć, bo ty chcesz kimś takim być. I pomyśl, czy przypadkiem się w coś nie wkręciłeś, co jest zupełnie bez sensu. Mówiąc inaczej, nie chodzi tamtędy chomik. Jakby trzeba się nauczyć od tej pustułki naszej kochanej dzisiejszej, że ona ma taki jakby dar, ma taki sposób myślenia, że ona wie, tutaj to warto czekać i rzeczywiście mówi, to moje marzenie, to czego potrzebuję, w tym wypadku to oczywiście jest chomik. To mam wystarczającą ilość śladów i znaków, bo się świeci tam ten mocz. I tutaj muszę czekać, a ona też wie, o tutaj to bez sensu. I my jesteśmy po prostu no, znacznie głupsi niż taka zwykła postułka. No. Po prostu jest tam gdzieś po prostu jedna noga chomika, a my potrafimy 10 lat się tam ślępić i czekać, bo tam będzie coś niezwykłego. Spróbuj dzisiaj jakby zdjąć z siebie te niedobre jakieś takie uwięzi, te niedobre wkręcenia, te niedobre takie, które cię donikąd nie prowadzą. Takie, gdzie rzeczywiście widać, że nie ma śladów czegoś dobrego. A zostaw tylko te, o których masz 100% jasne przekonanie, tak, tutaj muszę czekać. Cytat na dzisiaj bardzo prosty. Z Ewangelii Świętego Mateusza Pan Jezus tam mówi takie słowa. Jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. To jest dokładnie to. Jak założysz coś dobrego, no właśnie, od Pana Jezusa, czyli dobre pragnienia, dobre postanowienia, dobre marzenia, dobre uwiązania, to jest w jakimś sensie jarzmo. Wtedy jest okej. Ono się staje słodkie i prowadzi do czegoś bardzo dobrego. Ale jak se nałożysz coś, co jest no, niczym, co prowadzi do pustki, to się będziesz męczyć przez po prostu ileś lat, no i nic z tego nie będzie. Jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Bądźmy jak sokół pustułka. Tu można subskrybować i wtedy każdy odcineczek do Ciebie idzie bezpośrednio i nie trzeba wtedy się martwić, wyświetla mi się strona, nie wyświetla, nie mogę znaleźć odcinka, czy odcinek już jest wrzucony, czy nie jest wrzucony. Tu wciskasz i odcineczek bezpośrednio. Ostatnio właśnie tak miałem, byłem na rekolekcjach teraz w Edynburgu, siedzę przy stole, siedziała taka dziewczyna, już było późno w nocy i nagle takie jej tam ding ding w telefonie. Ja tam patrzę w ten telefon, a tam się w telefonie wyświetla nowy odcinek, jeszcze 5 minutek. Miała takie powiadomienie, że jej bezpośrednio na telefon przychodziło. Ja mówię, nie wiedziałem, że tak można. Niby tak to robimy, ale nie wiedziałem, że tak można, że tak się dzieje. A tak się dzieje. Więc tu wciskasz i wtedy ci ding ding przychodzi, że masz odcineczek i nie szukasz.